Seuraavana Pasila. Nästa Böle. Cześć, znajduję się właśnie w Kakslautanen w Finlandii. Przyjechaliśmy tutaj dopiero co. Zameldowaliśmy się w resorcie, bo to miasteczko jest w większości popularne tylko z uwagi na ten resort, który się tutaj znajduje. W szczególności najpopularniejszą atrakcją w tym resorcie są iglo-domki, całe szklane, które może już kojarzycie. I właśnie przyjechaliśmy tutaj w szczególności, żeby zobaczyć, jak to wygląda i spróbować jednej nocy w takim domku, a przy okazji jest tutaj też dużo atrakcji, których można skorzystać, więc zobaczymy, jak to będzie. Tak właśnie wygląda nasze małe szklane iglo. Jak możecie zauważyć, wejście jest bardzo niskie, ale już po wejściu tego miejsca robi się więcej. Metraż jest dość skromny, bo jedynie 18 m² powierzchni, w której oprócz łóżek zmieściła się jeszcze toaleta. Bez prysznica, bo prysznic jest wspólny dla wszystkich. W końcu szklane iglo było jedną z tańszych tutaj opcji. Chociaż nie jeden mógłby się sprzeczać, że 500 € za noc tanią opcją wcale nie jest. No cóż, tutaj płacisz również za design. A tutaj mamy taki alarm w razie gdyby zorza polarna pojawiła się na niebie. Jeśli chodzi o inne opcje zakwaterowania, to spacerując w okolicy napotkaliśmy jeszcze różnych rozmiarów drewniane chatki oraz takie, które miały dodatkowo wbudowaną szklaną kopułę. Resort sam sobie jest na tyle duży, że spokojnie można spędzić trochę czasu na samym spacerze dookoła, albo skorzystać z tamtejszych dostępnych za opłatą aktywności, na przykład psie lub reniferowe zaprzęgi, albo polowanie na zorzę polarną. My jednak skorzystaliśmy z tych atrakcji później w Rovaniemi, a tutaj skorzystaliśmy z tego, co było za darmo. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up, coming under your skin. Don't know if we should stop or begin. Więc dzień w resorcie wyglądał tak, że albo spacerowaliśmy, a jak robiło się zimno, to robiliśmy przystanek na gorącą czekoladę w recepcji. Wieczorem wróciliśmy na obiad, który był wliczony w cenę, a później skorzystaliśmy z dostępnej sauny w prawdziwie fińskim stylu. It took time to recognize we are all filled with pride. I'm a wreck when I'm not by your side. Yes, I know that I have to agree. There is no one as reckless as me. And now that you are in me. Na drugi dzień w południe wróciliśmy do miasteczka Rovaniemi, w którym mieliśmy plan zatrzymać się na kilka dni. W Rovaniemi znajdujemy się w prywatnym mieszkaniu i bardzo fajnym położeniu w centrum, bo to jest centrum Rovaniemi. Tutaj wszędzie są różne sklepy, a tam mamy nawet choinkę,
która w lutym już nie powinna tam być, ale możliwe, że w Rovaniemi może nawet cały rok mają taką choinkę. Zabukowaliśmy na dzisiaj wycieczkę z przewodnikiem w poszukiwaniu zorzy polarnej. Taka wycieczka kosztuje 1000? 70 euro za osobę. Okej, więc 70 euro za osobę i wygląda to tak, że przewodnik zabiera nas z dala od miasta w najlepsze miejsce, gdzie po prostu będzie widoczna taka zorza. Jest to już nasz trzeci pobyt w Laponii, więc jeśli teraz w tej wycieczce nie uda się zobaczyć zorzy, to już chyba w ogóle, bo nie chcemy już tu wracać, wystarczy nam. Mam taką aplikację specjalną do zobaczenia zorzy i dzisiaj pokazuje, że jest bardzo mało chmur w tych godzinach i miejmy nadzieję, że zorza przyjdzie i coś zobaczymy. Zorza okazała się nie być tak spektakularna, na którą liczyliśmy w końcu zobaczyć, ale z drugiej strony mogło też być dużo gorzej, bo faktycznie trochę tej zieleni było na niebie, którą moja kamera niestety miała problem zarejestrować na nagraniach, ale już na zdjęciach sobie lepiej poradziła. Ale czym byłaby wycieczka do Rovaniemi bez wizyty w jednym bardzo specjalnym miejscu? Idziemy do domu Mikołaja teraz. To tyle, co udało mi się nagrać ze spotkania z Mikołajem, bo nie można było samemu nagrywać. Ogólnie spotkanie jest darmowe, Mikołaj porozmawia z Tobą jakąś chwilę, zarzuci kilkoma słowami w Twoim języku i zrobi z Tobą zdjęcie, które po spotkaniu można zakupić za 35 euro. That was good. A kolejną wykupioną atrakcją po zorzy polarnej był psi zaprzęg, z którego skorzystaliśmy będąc wciąż we wiosce Świętego Mikołaja. Taka wycieczka kosztowała około 45 euro za osobę i przy takim rodzaju aktywności niezmiernie ważne jest posiadanie odpowiednich ubrań, więc jeśli zastanawiacie się nad zaprzęgiem, upewnijcie się, że macie specjalistyczną odzież oraz obuwie, bo czasem jest tak, że dana aktywność tej odzieży nie zapewnia. Ogólne podsumowanie to bardzo polecam wioskę Świętego Mikołaja, ale szczególnie w zimę, bo ze śniegiem wioska ta ma niesamowity klimat, a jeszcze jak robi się ciemno, ta biała kraina ze świątecznymi światełkami wokół i świąteczną atmosferą to już w ogóle magia. Few days in Lapland makes you old. Mam takie to przysmak lukrecja i rodzynki w środku.
W ostatnim dniu skupiliśmy się głównie na zobaczeniu troszkę miasta dookoła, więc w sumie dzisiaj nic ciekawego za bardzo się nie działo. Odwiedziliśmy Muzeum Arktyczne. To była chyba najciekawsza rzecz, którą dzisiaj zrobiliśmy. Oprócz tego po prostu kupowaliśmy pamiątki. I to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą wycieczkę do Laponii. Na tym kończę filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcam do subskrypcji, komentarzy. Dzięki, cześć!